Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mroczne tajemnice mogą kryć się za blaskiem Hollywood? Od lat krążą niepokojące teorie spiskowe o tajnych stowarzyszeniach, które działają w cieniu tej przemysłowej potęgi rozrywki. Mówi się, że gwiazdy, aktorzy, reżyserzy, producenci uczestniczą w przerażających praktykach, by zdobyć sławę, władzę i nieuchwytną wieczną młodość. Niektórzy uważają, że to tylko kłamstwa, które mają zaszkodzić ich karierom. Inni zaś wierzą, że te historie kryją w sobie coś więcej. Dowody na powiązania z mrocznymi siłami duchowymi. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o szokującym świadectwie Mel Gibsona, aktora i reżysera, który przeszedł drogę od sławy po duchowe cierpienie. Jego historia ukazuje, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem, kiedy zderzasz się z mrokiem Hollywood. Podzielę się z Wami szczegółami jego niezwykłego spotkania, które wpłynęło na jego życie i karierę, oraz przedstawię moją opinię na temat duchowego znaczenia tej historii. Pozostańcie ze mną do końca, aby zrozumieć, dlaczego ta opowieść jest tak istotna. Przy okazji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do subskrybowania kanału i kliknięcia dzwonka. To pomoże mi docierać z takim przesłaniem do większej liczby ludzi i wspierać Was w codziennej chrześcijańskiej drodze. Przejdźmy teraz do historii, która rzuci światło na to, co naprawdę dzieje się za kulisami Hollywood. Mel Gibson to człowiek, którego nazwisko jeszcze kilka dekad temu było synonimem hollywoodzkiego sukcesu. Jego droga na szczyt rozpoczęła się w latach 70., gdy zagrał główną rolę w filmie Mad Max. Była to niskobudżetowa produkcja, która niespodziewanie podbiła serca widzów na całym świecie, wynosząc młodego aktora na piedestał w przemyśle filmowym. Nie minęło wiele czasu, a Mel Gibson stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. W latach 80. zachwycił publiczność rolą w kultowej serii Zabójcza broń. Każdy pamięta jego postać charyzmatycznego i nieco szalonego detektywa Martina Riggsa, który na dobre wpisał się w historię kina akcji. Gibson nie ograniczał się jednak tylko do takich ról. Udowodnił swoją wszechstronność, podkładając głos w animowanym filmie Disneya Pocahontas. Jego kreacja kapitana Johna Smitha przyniosła mu uznanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Prawdziwym ukoronowaniem jego kariery było jednak zdobycie aż 2 Oscarów za film Braveheart. To opowieść o Williamie Wallace'ie, szkockim bohaterze walczącym o niepodległość swojego kraju w XIII wieku. Mel Gibson nie tylko wcielił się w główną rolę, ale również stanął za kamerą jako reżyser. Film zachwycił zarówno krytyków, jak i publiczność, przynosząc mu statuetki za najlepszą reżyserię i najlepszy film. W tym momencie wydawało się, że Mel Gibson osiągnął wszystko, o czym aktor czy reżyser mógłby marzyć. Stał się ikoną obok takich nazwisk jak Steven Spielberg, ale jak się wkrótce okazało, jego życie miało wkrótce przybrać zupełnie inny obrót. Mel Gibson, będący na szczycie kariery, nagle znalazł się w centrum skandali, które wstrząsnęły jego życiem i reputacją. Z dnia na dzień jego nazwisko zaczęło pojawiać się na pierwszych stronach gazet nie z powodu osiągnięć artystycznych, ale przez kontrowersje związane z jego życiem prywatnym. Oskarżenia o nadużywanie alkoholu, agresywne zachowanie i wypowiedzi uznane za rasistowskie zaczęły dominować w mediach. Wiele osób szybko skreśliło go jako osobę niestabilną i toksyczną. Jednym z najbardziej pamiętanych incydentów było jego zatrzymanie za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Na jaw wyszły rzekome wypowiedzi Gibsona, które były określane jako obraźliwe i pełne uprzedzeń. Na domiar złego jego relacje z byłą żoną również przyciągnęły uwagę prasy. Zarzuty o groźby i przemoc w rodzinie stały się pożywką dla tabloidów. Co ciekawe, w tym samym czasie inne gwiazdy Hollywood zmagały się z podobnymi, a czasem nawet poważniejszymi problemami. Jednak ich kariery zdawały się nie cierpieć w takim stopniu jak Gibsona. W przypadku wielu z nich media szybko wyciszały sprawy, a publiczność gotowa była wybaczyć. Dla Gibsona było jednak inaczej. Jego wizerunek szybko został zniszczony, a zaufanie widzów utracone. Skutki były druzgocące.
Mel Gibson przestał być zapraszany do udziału w dużych produkcjach. Role, które mu oferowano, były coraz mniej znaczące, a filmy, w których występował, nie cieszyły się już popularnością. Publiczność widziała w nim już nie gwiazdę, lecz osobę naznaczoną piętnem skandali. Tym samym zniknął z hollywoodzkiego firmamentu, a jego zawodowy upadek wydawał się nieodwracalny. Mel Gibson opowiedział o spotkaniu, które na zawsze zmieniło jego spojrzenie na Hollywood i, jak sam przyznaje, odcisnęło piętno na jego życiu. W 1998 roku podczas pobytu w Nowym Jorku został zaproszony na spotkanie z aktorem Christopherem Walkenem. Mieli omówić możliwą współpracę, jednak to, co wydarzyło się podczas tego wieczoru, było dalekie od zwyczajnego spotkania zawodowego. Gibson relacjonował, że już od początku atmosfera była ciężka i niepokojąca. Spotkanie odbyło się na dachu luksusowego hotelu, gdzie wszystko wydawało się naznaczone dziwną, mroczną aurą. Walken, ubrany na czarno, przeszedł przez tłum gości w sposób, który Gibson porównał do unoszenia się w starym filmie o wampirach. On nie chodził, on sunął, wspominał. Podczas rozmowy zaczęli wymieniać się opowieściami o średniowiecznych torturach, co zdaniem Gibsona było wyjątkowo niepokojące. Walken wydawał się czerpać dziwną przyjemność z tej rozmowy, a w miarę jej trwania atmosfera stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Gibson opisał, że w pewnym momencie jego asystent, który był obecny na dachu, musiał opuścić spotkanie, ponieważ poczuł się źle, jakby nie wytrzymał duchowego napięcia panującego w tym miejscu. Momentem kulminacyjnym był moment, gdy Gibson odwrócił wzrok i spojrzał na pobliski budynek. Na jego szczycie widniał czerwony neon z numerem 666. W tym samym momencie Walken spojrzał na niego i uśmiechnął się, jakby wiedział, co Gibson właśnie zobaczył. Ten uśmiech Gibson określił jako drwiący i przesiąknięty mroczną symboliką, co utwierdziło go w przekonaniu, że jest świadkiem czegoś więcej niż tylko zwykłego spotkania. Gibson po tym wydarzeniu był przekonany, że Walken nie tylko był pod wpływem złych sił, ale wręcz emanował ich obecnością. Czułem, jakby wszystko wokół mnie się zmieniało, jakby powietrze zrobiło się cięższe, wspominał. Spotkanie zakończyło się, ale dla Gibsona nie było już powrotu do normalności. Wkrótce po tym jego życie zaczęło się sypać, pojawiły się skandale, oskarżenia i zawodowe porażki. To doświadczenie nie tylko zaważyło na jego karierze, ale także ugruntowało jego przekonanie o duchowym mroku kryjącym się za fasadą Hollywood. Spotkanie z Walkenem było dla niego punktem zwrotnym, które, jak wierzył, było częścią większej duchowej walki, w której nieświadomie brał udział. Po latach skandali i zawodowych porażek Mel Gibson postanowił zrobić coś, co na zawsze zmieniło zarówno jego życie, jak i życie milionów ludzi na całym świecie. W 2004 roku zrealizował film Pasja Chrystusa, dzieło, które stało się nie tylko artystycznym manifestem, ale także osobistym wyznaniem wiary. Dla Gibsona był to sposób na przezwyciężenie ciemności, która zdawała się otaczać go od lat. Pasja Chrystusa była produkcją odważną i ryzykowną. Hollywood nie chciało wspierać filmu, który tak dosłownie przedstawiał cierpienie Jezusa Chrystusa. Gibson musiał sam sfinansować projekt, wkładając w niego zarówno swoje pieniądze, jak i serce. Film stał się jednak gigantycznym sukcesem, zarabiając ponad $600 milionów na całym świecie. Ale to nie pieniądze były najważniejsze. To, co wydarzyło się po premierze, przerosło wszelkie oczekiwania. Pasja Chrystusa poruszyła miliony ludzi. Kina były pełne widzów, którzy często opuszczali sale kinowe we łzach. Film nie tylko przypomniał o cierpieniu i ofierze Jezusa, ale także skłonił wielu do refleksji nad własnym życiem i wiarą. Gibson opowiadał, że otrzymywał listy od ludzi, którzy odnaleźli na nowo sens swojego życia lub powrócili do Boga właśnie dzięki jego filmowi. Duchowa walka, którą przeszedł Gibson, stała się dla niego wyraźnym dowodem, że był częścią czegoś większego. Spotkanie z Walkenem, lata skandali i zawodowego upadku, wszystko to mogło być próbą złamania go, zanim zrealizował film, który miał przynieść tak wielkie duchowe owoce. Gibson wierzył, że to, co przeżył,
było częścią wielkiego planu Bożego, a pasja Chrystusa była Jego powołaniem. To dzieło stało się również symbolem triumfu wiary nad przeciwnościami. Pomimo wszystkich ataków, Gibson zdołał stworzyć coś, co nie tylko umocniło jego wiarę, ale także wpłynęło na życie innych. Jak sam powiedział, ten film był jego formą modlitwy i wyrazem wdzięczności za to, że w najciemniejszych momentach swojego życia nie został sam. Duchowa walka, choć bolesna, doprowadziła go do zwycięstwa, które miało głęboki i trwały wpływ na świat. Mel Gibson, opowiadając o swoim spotkaniu z Christopherem Walkenem, wyraził przekonanie, że mógł stanąć twarzą w twarz z Antychrystem. Jego odczucia były oparte na atmosferze tego wydarzenia, mrocznym klimacie, dziwnym zachowaniu Walkena i symbolice, jaką dostrzegł w tamtym miejscu, na przykład czerwonym numerze 666. Dla Gibsona te wszystkie elementy składały się na obraz spotkania z istotą, która ucieleśnia duchowe zło. Jednak przyglądając się temu z biblijnej perspektywy, trudno uznać Walkena za antychrysta w dosłownym tego słowa znaczeniu. Biblia jasno opisuje cechy tej postaci. Antychryst będzie człowiekiem o wielkiej charyzmie, który zjedna sobie ludzi w sferze politycznej i religijnej. Będzie kimś, kto zdobywa zaufanie mas, manipulując nimi w sposób, który wydaje się niemal doskonały. Jego celem będzie zwodzenie ludzkości i nakłanianie jej do oddawania mu czci. Takie cechy trudno przypisać aktorowi, nawet tak utalentowanemu i intrygującemu jak Walken. Nie oznacza to jednak, że Gibson się mylił, wierząc w duchowy wymiar tego spotkania. Christopher Walken mógł być jedynie narzędziem użytym przez siły zła, aby zaatakować Gibsona w najbardziej podatnym na zranienia momencie jego życia. Spotkanie to, jak sam opisywał, miało na celu wywołanie strachu, niepokoju i duchowego zamętu emocji, które mogły odciągnąć go od jego wiary i powołania. Gibson, patrząc na to z perspektywy czasu, mógł zrozumieć, że nie chodziło o samego Walkena, ale o to, co reprezentował w tamtej chwili. Duchowe ataki często przybierają różne formy, a to konkretne spotkanie mogło być jednym z elementów większej walki, jaką Gibson toczył o swoje życie i wiarę. Walken, niezależnie od swojej roli w tej historii, nie musiał być wcieleniem zła, lecz jedynie narzędziem użytym w tej duchowej bitwie. Historia Mel Gibsona to przejmujące świadectwo tego, jak duchowa walka może przenikać do codziennego życia człowieka, wpływając na jego decyzje, relacje i nawet karierę. To opowieść o zmaganiach z siłami, które próbowały złamać jego wiarę, wywołać strach i zniszczyć wszystko, co budował przez lata. Jednak to również historia o nadziei, ponieważ w najciemniejszych momentach Gibson zdołał znaleźć siłę, by oprzeć się temu mrokowi i powrócić na właściwą drogę. Jego życie przypomina nam, że każdy z nas, niezależnie od pozycji czy statusu, może znaleźć się w centrum podobnej walki. Nie zawsze chodzi o spektakularne wydarzenia, czasem to subtelne chwile zwątpienia, poczucie osamotnienia czy nieoczekiwane trudności, które wydają się nas przygniatać. W takich momentach kluczowe jest, by nie ulegać strachowi, ale zamiast tego szukać siły w wierze i modlitwie. Dla widzów ta historia może być przypomnieniem, że nawet gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, zawsze jest nadzieja na odwrócenie sytuacji. Warto spojrzeć na własne życie i zastanowić się, gdzie mogą kryć się podobne wyzwania. Ważne jest, by nie ignorować tych sygnałów, lecz stanąć naprzeciw nich z odwagą i ufnością w Boży plan. Zachęcam Was, byście dostrzegali w swoim życiu chwile, w których możecie polegać na wierze i byście nie bali się wyzwań, które przed Wami stoją. Historia Mel Gibsona pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach można znaleźć drogę do odnowy i wewnętrznego pokoju. Wszystko zależy od tego, komu zdecydujemy się zaufać, czy pozwolimy, by lęk nas paraliżował, czy wybierzemy drogę wiary i duchowego zwycięstwa. Jeśli historia Mel Gibsona poruszyła Cię tak jak mnie, zachęcam, byś podzielił się tym materiałem z rodziną, przyjaciółmi i każdym, kto może potrzebować takiego przesłania. Nigdy nie wiadomo, kto dzięki temu filmowi znajdzie inspirację, wzmocnienie wiary lub odpowiedź na swoje duchowe pytania.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które pomogą Tobie w codziennej drodze z Bogiem. Każdy subskrybent i każde udostępnienie pozwalają dotrzeć z tym przesłaniem do jeszcze większej liczby osób. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Życzę Ci, byś w swoim życiu znajdował siłę i odwagę w wierze, byś dostrzegał Bożą obecność nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech Pan Bóg Cię błogosławi i prowadzi każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.